Korzystając z okazji, że jest z nami Torben Hess z fabryki Kemper na targach Zielone Agro Show Ułęż, mamy idealną okazję, żeby przedstawić nowy produkt tak naprawdę firmy Kemper, jakim jest przystawka serii 400 wersja Pro. Torben, proszę powiedz mi tak naprawdę do kogo dedykowana jest ta przystawka, jakie ma ona zadania, co powinna zbierać, kto powinien się skupić na takiej przystawce. Więc to, co tu widzimy, tak jak wspominałem, to model 460 Pro. Przystawka do kukurydzy, która dedykowana jest do dużych upraw z wysoką kukurydzą. Dla mniejszych upraw mamy dedykowaną przystawkę z serii 300 Pro. Dlatego głównie seria 400 przeznaczona jest dla dużych upraw, gdzie plon kukurydzy jest wysoki, tak powyżej 3,5 metra wysokości. Tutaj z nami jest przystawka wersji 460 Pro. Jest ona przystawką bezrzędową o szerokości 6 metrów, czyli tak naprawdę licząc na polskiej ziemi, gdzie kukurydza jest sadzona około 75 cm, w tym momencie jest to przystawka, można powiedzieć, 8-rzędowa, czyli zbiera 8 rzędów za jednym przejazdem. Proszę Torben, powiedz mi, jakie są różnice pomiędzy starszą wersją, jaką była wersja Plus, w stosunku teraz, co ma nowszego, innego Pro, co zmienili, bo z tego co widzę tutaj trochę tych zmian było. Rozwijając nie tylko wersję 400, ale również 300, skupiliśmy się na kilku aspektach. Po pierwsze na lepszym przepływie masy, lepszej konserwacji i oczywiście na poprawie trwałości. Zacznijmy od lepszego przepływu masy. By to poprawić, zredukowaliśmy ilość rzędów z zębami, które tutaj widzicie. W przeszłości stosowaliśmy 4 rzędy, obecnie mamy ich już tylko 3. Spowodowało to, że cała przystawka jest nieco bardziej płaska. Oczywiście główną zmianą poprawiającą przepływ masy jest zastosowanie nowych, opatentowanych rodzajów zębów, które nazywamy pazurami. Te pazury powodują, że masa podczas koszenia trafia głębiej na header, co poprawia jej przepływ, między innymi w przypadku, kiedy plon jest o niższej wysokości oraz kiedy zaczynamy koszenie lub zjeżdżamy z pola. To rozwiązanie po prostu przytrzymuje plon i utrzymuje jego przepływ, co minimalizuje ewentualne straty. To, co jeszcze zostało ulepszone, to tak jak wspominałem o konserwacji. Teraz można odkręcić te śruby i zdjąć tę pokrywę w bardzo łatwy sposób, co powoduje, że konserwacja staje się dużo prostsza. Jeśli natomiast mówimy o poprawie trwałości, to rozszerzyliśmy dostępną zawartość komponentów wysokiej trwałości. Nie są to tylko ostrza tnące, ale także w przypadku kanału centralnego bębny są z materiału o podwyższonej trwałości, z hardoksu. Oczywiście po to, by zapewnić wysoką trwałość w czasie całego sezonu żniwnego. Jeśli chodzi o możliwość adaptacji do różnych warunków zbioru, zadbaliśmy o to, by można było dokonać zmian w ustawieniu ramion dopychających. Obecnie istnieje możliwość ich usunięcia, tak aby plon nie był dociskany na końcach i nie spadał. Także słyszałem, że zostały powiększone kanały transportowe. Tak, to prawda. W przeszłości kanały te były nieco wąskie. Obecnie je poszerzyliśmy, tak jak wspominał o tym Jan. Daje to pewność lepszego przepływu masy w trakcie koszenia, szczególnie przy wysokim plonie i trudnych warunkach zbioru. Zastosowanie rewersu jest obecnie zdecydowanie łatwiejsze oraz ryzyko zatkania jest minimalne. I teraz w wersji 400, z tego co wiem, Pro, jest możliwość po raz pierwszy ustawiania kąta natarcia przystawki. Przejdziemy teraz do ramki przystawki. Rozwijając model 400 Pro, wielu klientów wspominało nam, że chcieliby mieć możliwość adaptacji przystawki do różnych kątów cięcia, do różnych warunków cięcia.
Biorąc to pod uwagę, stworzyliśmy adaptowalną ramkę mocującą. Można w niej wybrać 4 pozycje i regulować nachylenie headerów w zależności od warunków zbioru. Situations or even in high yields that you can adapt the header tilt. Żeby zmienić kąt natarcia, tak naprawdę trzeba ustawić 3 punkty. Jednym to jest górne zawieszenie, drugim to są ustawienia osłon, a trzecim jest ustawienie przekładni. Stoimy teraz z tyłu przystawki i to, co możemy tu zauważyć, to to, że zmieniliśmy kształt kanału wlotowego. Jak widać, podzieliliśmy ten kanał w jego centralnym punkcie, co pozwala na płynny, ciągły przepływ masy, która jest dzielona na całość gardzieli. Koszona masa płynnie trafia dalej do osieczkarni, zapewniając jej optymalną pracę. Bez efektu nierównomiernego dostarczania masy, co mogło się zdarzać w poprzednim rozwiązaniu. One-sided one. So you have on both sides a continuous crop flow and a centered crop flow. Co najważniejsze, warto też dodać, że jeżeli ktoś ma starszą przystawkę, to firma Kemper zawsze udostępnia także takie zestawy, żeby na przykład sobie troszkę wymienić ten centralny kanał na nowszy i można to na stronie Kempera znaleźć albo rozmawiać z nami, jeżeli chodzi o firmę Korbanek. No, Siemano. po raz kolejny dzisiaj się tak. widzimy. Wnioski? Wnioski, tak. Czekamy Przede na wszystkim realizację. Czekamy, Na jak to ostatniej, w agencji, na ostatniej tak? prostej. Na ostatniej, tak, to prawda. Dużo cierpliwości, dużo czasu, dużo energii to zawsze pochłania, bo człowiek się drapie po głowie, tak, gdzieś tam z tyłu, czy to przejdzie, czy to nie przejdzie, tak, i czy agencja wyrazi zgodę, czy nie wyrazi, czy już zadatkować maszyny, żeby ta cena została. Nie, też Jarek, tak z ciekawości, bo gadaliśmy o tym wcześniej, z tych wniosków, które były złożone tutaj w okolicy po znajomych, potem bardzo dużo, mówisz, tematów jest takich, gdzie ludzie zrezygnowali. Tak, bardzo dużo osób się wycofało z racji tego, że ten próg dochodowości gospodarstwa trzeba było mieć. Mówimy oczywiście o programie Rozwój Małych Gospodarstw. Tak, oczywiście o tym. Gdzie trzeba było minimum tą najniższą krajową, tak, wyprodukować w gospodarstwie i mieć ją wyfakturowaną, bądź w tej księgowości uproszczonej ją mieć uwzględnioną, tak? Nowy nabór nam się zbliża W lipcu. początku lipca. Jak oceniasz sytuację? Czy ludzie troszeczkę będą bardziej zainteresowani niż za pierwszym razem, czy odwrotnie? Trudno jest to powiedzieć, tak, to określić w tym momencie, bo w tym momencie nam się, z tego co wiemy, tak, zmieniają się warunki, no bo będzie dofinansowana kwota netto, a nie kwota brutto, jak była w tym pierwszym naborze, tak? Co szczególnie ryczałtowcy odczują? Tak, A ryczałtowcy głównie to ich naprawdę dotyczą będą... tak naprawdę ten program, no bo to mała kwota dosyć i mniejsze gospodarstwa. No zobaczymy, nie? Co ciekawego dzisiaj tutaj widziałeś? No co, cały czas ciągnika szukamy, tak? Wszyscy mówią, że to na bank będzie Arbos, ale no nie wiem. Przestań. Widzieliśmy tutaj, no mamy trochę tych traktorków. To jest akurat 75 koni, miałeś okazję potestować. Tak, ciągnik bardzo przyjemny, bardzo sympatyczny z racji tego momentu, tak, który jest dostępny już tak naprawdę od samego dołu, nie? Tak, jest Common Rail, jest turbinka, to czego On bardzo fajnie pracuje, tak? w Twoim modelu nie było, nie? Tak. Z tyłu są te większe. Tak, i to właśnie na tamte będziemy się czaić, ale czy na pewno to będą tamte, czy może gdzieś pójdziemy w stronę konkurencji? Przestań. Dobrze, to co? Miłego zwiedzania i Tak, tutaj jeszcze musicie mi dobrą cenę na ładowacz zrobić, wiadomo. bo to bez tego to ani rusz. No, Bo teraz tak, do modelów zakupionych tych wcześniej też jest za pół ceny, czy nie? no niestety nie. A, to nie, no to nie dogadamy się. Nagadałem. No dobra, także myślę, że na dzisiaj takich krótkich informacji to tyle. Ja idę dalej tam sobie oglądać, a wy sprzedajcie. Życzę Miłego udanej- zwiedzania. Ja życzę owocnej sprzedaży. Tyle.